Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, udało się. To nie do końca, ale się udało. 5 dób, tam 6 dób, że tak powiem, testów, ale 5 dób udokumentowanych. 6 to już teraz ciepło, to obniżam jeszcze krzywą grzewczą tak naprawdę. Testy, pompy ciepło monomoloka. Słuchajcie, maksy. Było i mroźno trochę, i słonecznie, i waliło śnieg, i wilgotność duża. No właśnie, słoneczko świeciło i tutaj panele montowałem i wiaterek wiał i teraz mam. Ale życie. Dobra, pompa ciepła, słuchajcie. Maxa 6 kW, monoblok, pompa ciepła, bez grzałek, wspomagających oczywiście. Teraz jest w trybie off, wyłączona, bo obieg sobie na domu chodzi. I tak, z pompą ciepła współpracuje bufor 900 litrów. Układ w domu jest grzejnikowy i jeszcze tutaj też taka współpraca, że tak powiem, to jest i jeszcze współpracuje kolektory słoneczne. O, słonko. Miało być teraz pochmurnie, tydzień czasu, ale i tak słonko wyjdzie, także jeszcze kolektory słoneczne wspomagają ogrzewanie i powiem wam, nawet w miarę zastępują to ogrzewanie. Jak teraz tą krzywą grzewczą obniżam i obniżam i obniżam i jeszcze raz obniżam, to normalnie powiem wam masakra. Jak się może tak zmieniło moje podejście, odkąd odkąd zmieniłem pompę ciepła, bo 3 sezony praktycznie ogrzewałem się przeróbką z klimatyzatora Greenberg Prestige 7 kW. No jest. I powiem wam, to jest bardzo mocna pompa. Ona sobie bez problemu radziła. No i też bez grzałek, bo to jest klimatyzator, nie ma opcji mieć grzałek, tylko to jest w splicie na wymienniku rurowy. Tutaj mamy z Maxy oryginał i jestem zaskoczony. Może przeskokiem z jednego na drugie, bo wszyscy mówili, że nie da rady, nie ogarnie i w ogóle, a tutaj jest zupełnie, powiem wam, inaczej. Także pompa ciepła, monoblok, kolektory. O, muszę się pochwalić, że już tu prawie góra ogarnięta, teraz na dole porządek tylko. I już schemat, bo ja powiem wam, to już 6 dni kręcę, w międzyczasie inne firmy robię, to już nie pamiętam, o czym mówiłem, o czym nie mówiłem. No i życie. Także współpraca, jest bufor 900 litrów, taki noelek. Dom 160 metrów, ogrzewane bezpośrednio 110, tutaj jest maszynownia, tutaj jest utrzymywane. No teraz już nawet wietrzę tą maszynownię. 20 stopni. Układ pompa ciepła, monoblok z buforem, kolektory z CWU najpierw, później z buforem i układ leci sobie na grzejniki. Wspomaganie, 2 klimatyzatory, które teraz już kompletnie nie mają co robić. Przy okazji CWU się grzeje. Zobaczcie, tutaj sobie wciąga to ciepłe powietrze od góry i buderu się chcą sobie pracuje, wciąga to powietrze, wyrzuca tutaj zimne. Przy okazji jest też odwilgacanie całe pomieszczeń. I tak, kurde, coś tu pod nogami wiecznie leży. Życie, tak to jest. I tak, słuchajcie, już. I jeszcze taki rzut, bo krzywą obniżyłem, zobaczcie, teraz mam do 0 stopni 32 stopnie, że tak powiem, zadane, czyli działam pomiędzy praktycznie 32 a 30 stopni. Zobaczę, jak to się sprawdzi, ale to do przyszłej zimy, bo na razie to miałem 33 było nastawione i w domu mam 22,5 stopnia przy temperaturach na zewnątrz. Teraz zobaczycie, jakie było później temperatury. Teraz jest już 10 stopni, rano było coś chyba koło 5 i jeszcze było za ciepło. No i na dom teraz leci sobie na zasilanie, na CO leci sobie 30 stopni i cały czas to ogrzewanie sobie działa. Tutaj mamy nastawione też 30, to musi spaść teraz do 28, żeby się znowu pompa ciepła załączyła, ale w międzyczasie mogą kolektory to przejąć, znaczy nie przejmą, dzisiaj tego słońca tyle nie będzie, ale zobaczymy. Schodzę z zasilaniem, także dobra, koniec biadolenia, bo ten film będzie bardzo długi, ostrzegam, także no, tak wyszło. I co? I lecimy do wszystkich pomiarów i później spróbuję to jako tako podsumować, ale jak na razie tylko na plus.
Dobra, jest 12. Pierwszy pomiar, czyli zrobiłem sobie zdjęcie z ciepłomierza gigajouli, ale to za chwilę do tego. Zrobiłem sobie screena tutaj właśnie ile pobrała pompa ciepła. Klimatyzatory, jak widzicie, jeden i drugi nie działały. Widać po wykresie, że tylko i wyłącznie było podtrzymanie klimatyzatorów, także bardzo fajnie. Ale tak już, żeby to nie uciekło, ogólnie pompa ciepła się wyłączyła. Wróćmy jeszcze raz. O, widzicie, wyłączyła się i układ pracował na buforze około 40 minut. Te 2,5 stopnia, co tutaj tej różnicy mniej więcej jest w samej pracy bufora, po prostu nie do czujników, bo czujniki z pompy ciepła widzą zawsze więcej, to co wychodzi, nie to co tutaj, także jakieś 2,5 stopnie, 3 stopnie pozwoliły na pracę układu, wysyłając z niego od 35 do 33 stopni jakieś 40 minut. Teraz się system uruchomił, znaczy musiałem go dalej ręcznie uruchomić. Jak mówiłem w poprzednim filmie, że jest problem z komunikacją, który zostanie rozwiązany. Może i dzięki mojemu filmowi, że pokazałem, że to się nagminnie u mnie dzieje. No temat tylko praktycznie komunikacji tego sterownika właśnie o Smart Home'a, to później będzie wszystko przenoszone ze sterownikiem pompy ciepła. I tu taki problem był, że po prostu sterownik mówił pompie pracuj, pompa niby tego nie usłyszała i już nie powtarzał. I teraz będzie zrobione, że będzie pętla i będzie się pytał, pracujesz? Nie, nie pracuję. No to pracuj. I wreszcie będzie pracować, także taka fajna poprawka. I to będzie działać. Dla mnie przeszkadza mniej więcej, w tym momencie mi to nie przeszkadzało. Jakby mi to przeszkadzało, to wyłączam ten sterownik i mogę na sterowniku pompy ciepła lecieć i to wszystko będzie działać, ale ja chciałem właśnie tutaj dla Marka dużo jak najwięcej informacji zebrać, żeby jemu też było ułatwić. Czasem można powiedzieć wymusić na programistach coś do zmiany, bo w życiu tak jest, ale dobra. I tak, pompa ciepła uruchomiła się z powrotem. Goni sobie pięknie, słuchajcie, już od po słupkach widzimy 30 minut, no ponad 30 minut już pracuje. Została też zmieniona sprawa, żeby jeszcze troszkę niżej modulowała, bo nawet przy 0 stopni przeładowała cały układ, bufor 900 litrów, grzejniki pracujące. Ona i tak jeszcze przeładowała, po prostu za dużo daje energii. To do ustawienia. Komarek mówi, żeby za nisko, nie za bardzo, bo to już jesteśmy na granicy, żeby znowu sprężarka temat oleju, ale ja to obserwuję i ona od tych 30 minut leci na 1700-1800 watów. To mi się wydaje, że olej jednak w tej 6 kW jednostce się wymieszał. To tak przy grzaniu CW prawie i powiem wam, popatrzcie, przepływ jest 2000 litrów, czyli ona idzie na maksymalnym przepływie pompki obiegowej jej i 5,90, 6,30, także cały czas idzie pod koreczek ze swoją mocą. Pompa szóstka ponad 6 kW, takie są temperatury i przejdziemy sobie jeszcze, znaczy ja to zaraz to policzę i wam powiem jaki jest średni właśnie COP na ten pierwszy okres. Tutaj mamy, wszystko będzie zaraz wykresik. To co najważniejsze jest teraz, zobaczcie, 62% jest wilgotność. Pompa ciepła widzi 0,9 na plusie temperaturę, teraz aktualną. Raczej tutaj fajnie odświeżanie to idzie. To jest to samo co w aplikacji z Econeta. 1,6 widzi stacja pogodowa, także tutaj różnice, już wam też powiem dlaczego tak widzi inaczej. Bo stacja pogodowa, popatrzcie co się dzieje, o, słonko wreszcie wyszło. Stacja pogodowa jest tam. Tam jest na przewiewie, a pompa ciepła jest z drugiej strony domu. I jeszcze na nią tutaj wieje i ona jest w cieniu. Także będzie też niższą temperaturę pokazywać. Ale to co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, tym braku wilgotności, może mniej energii, ale zobaczcie, 40 minut pracy na 6 kW i wymiennik czyściutki, także nie będzie defrostów. I to będzie fajne porównanie teraz drugiej doby, bo się szykuje po coś minus 8 w nocy i właśnie ma być bezchmurnie, czyli niska wilgotność. Jaka będzie różnica pomiędzy pracą z defrostami a bez defrostów. No mi dodatkowo jeszcze teraz dojdzie, że zbiornik się doładuje z kolektorów, bo u mnie kolektory też grzeją CW, ale też centralne ogrzewanie. Ale to nie przeszkadza, bo ja się opieram tylko na ciepłomierzu i na poboru mocy przez pompę ciepła. No i na średnią temperaturę, którą z wykresu tutaj zaraz będziemy patrzeć. Także już to będzie długi odcinek.
Już, zaraz auto elektryczne będę podłączał. Pompa ciepła 1800 W ciągnie teraz. Coś tam reszta w domu. Pralka, suszarka jeszcze chodzi, także lecimy. W baterię troszeczkę leci. No, ponad 6 kW tutaj nawet w pikach szło. To jest podpięte 385 kW to Solar Tracker i 2,4 kW 2,4 kW tu jest w panelach. Także jak słonko prześwieci, powiem Wam, ponad 6 kW sobie leci elegancko. I drugi się magazyn też ładuje na spokojnie. A tutaj pod to auto elektryczne będę podłączał, tylko musimy się tak kopnąć na przynajmniej 40% baterii. O, już można podłączać. Już wam mówię dlaczego. Bo tutaj jest 5 kW podpięte. Bateria jest 10. O, widzę, że się buja. Tam 6 kW z piątki teraz pcha. Kurde, coś pięknego, zobaczcie. 6, zobaczcie, 6, 6, 10 nawet szło. 2,4 kW to pod 3 kW nawet podchodziło. Te bifacjale, powiem Wam, robią super robotę. Czekamy, może się jeszcze jakiś pik pojawi. Piki są super. To jest super sprawa. I no mówię, auto elektryczne teraz śmiga na Rzeszów. Moja małżonka wczoraj wróciła, nie było sensu ładować baterię, trzeba będzie w 30 kWh przynajmniej ją wsadzić. Tutaj też w pikach instalacja 5 kW, 6 kW w piku pcha, bo to też jest, słuchajcie, bifacjalna instalacja, także bardzo fajnie. No bym poczekał jeszcze, żeby się... O, zaraz będzie, czekajcie. Nie zepsuł. Zaraz będzie, poczekamy chwilkę, ja wyłączę i jeszcze jak to fajnie leci. No jest taka dłuższa przerwa, zobaczcie. 6,12 kW z 5 kW Solar Trackera, 5 kW bifacjal, zimno. O, tutaj też już słyszę wentylator. I tutaj o 6,70, o kurde, 6,7 kW. Tu mamy 3,85 kW, tu mamy 2,4 kW instalację. Także zobaczcie, jak to fajnie idzie. To 2,4 jest na południu. No wszystkie są w jednym kierunku, może tak powiem, ustawione. Także idzie super, elegancko. Ładujemy baterię i zaraz podpinam tematy i wykorzystuję tą energię jeszcze więcej. Dobra, biorę się, liczę i mówię Wam, jak wyszło tutaj za pierwszym razem. Dobra, przeliczone. Teraz tutaj mamy ciepłomierz, licznik energii. O, mogę sobie jeszcze zapisać, ile tutaj gigajouli wyszło, to sobie zaraz to dopiszę. Ale liczba gigajouli, jaka wyszła, razy 278 dzielone na pobór energii. Słuchajcie, daje nam średnie COP 2,97. O, temperaturę. Bo temperaturę to ja z głowy mniej więcej pamiętam. Przy grzaniu na centralne 34-35 stopni. I tutaj mamy śnieg, duża wilgotność i średnia temperatura 0 stopni. Średnia temperatura 0 stopni wynika nam tutaj, o słuchajcie, z tego co widzi pompa ciepła. Widzicie? Najniżej to było około -4. Najwięcej, to tak chwilkę było 5,7. Jakieś takie dziwne ocieplenie wyszło. Ale ogólnie tutaj, tu jest 0. O. I ta podziałka mogłaby tutaj jakaś być troszeczkę wyraźniejsza. Ja liczę średnio 0, a nawet poniżej 0 no, można. No po prostu no, kiepskie warunki dla pompy ciepła. Ale jak widać tutaj bufor sobie elegancko idzie. Bo bufor to jest to różowe. Że tak powiem, to co wchodzi do pompy ciepła to jest ta czerwona kreska, a co wychodzi z pompy ciepła to jest ta czarna kreska, dlatego są takie skoki, bo jak jest defrost, no to na wyjściu z pompy ciepła jest niższa temperatura. Jeszcze jedna rzecz, o której wspomniałem, to jest grzanie CWU, tylko muszę wyłączyć tą temperaturę i tą. Ja nie grzeję CWU, słuchajcie, ale ja mam wężownicę z CWU i tu jest, jakby to jeszcze zbliżył, to będzie jeszcze lepiej. Skrócimy ten kresik, zrobimy jakoś tak. O, i tutaj muszę w godzinę wejść. O tak jest, tak mniej więcej. To jest pierwsza kąpiel, zobaczcie. Temperatura bufora się trzymała na jakieś 33,8 i spadła do 32,7. Później za jakieś 30 minut była druga kąpiel, tu się podniosło elegancko i znowu padła. Także wężownica CW też ma wpływ tutaj na grzanie po prostu. I wracamy, nie parowania, temperatury mnie interesują źródeł. O,
A do pracy pompy ciepła to jest za bardzo, no to też, no bo to co z bufora wychodzi, jak jest ochłodzone, też spada, a górna temperatura jednak się trzymała. No także ten wykres to pokazuje, że pompa ciepła na razie 6 kW z buforem 900 litrów na grzejnikach przy 0 stopni, przy takiej właśnie kiepskiej pogodzie dała sobie bez problemu radę, a nawet przeładowała mi zbiornik. Teraz lecimy już troszeczkę zmodulowała sobie na 1600 W. Zobaczmy, gdzie tu jakieś termometry, to nas nie interesuje, to nas obchodzi teraz. O, i do bufora idzie, przepraszam, do bufora idzie 36, z bufora wychodzi 33 prawie, także te 3 stopnie sutrzymak ma trzymać i na zasilanie na CO idzie 35,3, a wraca 29,3 i to chyba będzie po prostu max, jaki może modulować, pracować aż tak nisko. No zobaczymy. Na razie ja to wszystko obserwuję. Ja sobie mogę tutaj gdybać, a później wychodzi co wychodzi. Pompa obiegowa jeszcze goni 89%, czyli jakieś 1800 litrów przepływu jeszcze ciśnie pompa obiegowa. Jak widzicie, aktualna temperatura, to co pompa ciepła właśnie widzi, 35,5 wychodzi z pompy ciepła, bo no co innego właśnie jej czujniki troszeczkę inaczej to wszystko widzą jak ten. A temperatura, już moment, temperatura w bufora jest 34,7, jak jest zadana 34, także tutaj już powinno modulować po prostu, bo nam temperatury wychodzą do góry, ale ta jeszcze nie przekroczyła 36. Także no, tak to wygląda. No i dobra. Widzimy się za 24 godziny. Chyba że coś w międzyczasie jeszcze wyskoczy. No i dobra, druga droba zaliczona. -8 nawet było, także ciekawie. Powiem wam, coraz jest ciekawiej. Ustawień to już popróbowałem tutaj chyba z 10 różnych. Finalnie teraz nocka przeleciała na krzywej grzewce, która mi się bardzo podoba. Tylko jeszcze właśnie doprecyzujemy właśnie tą deltę na buforze z 4 na 2 stopnie i powiem wam, będzie bajka. No ale dobra. Lecimy temat. I tak, tutaj mamy licznik, ciepło mi spisany, czyli pompa ciepła wyprodukowała 72 kWh, zużyła 27 kWh prądu, co nam daje średni CUP 2,68, mróz, mała wilgotność, średnia -4, także prawie 2,7 CUP. Powiem wam, podoba mi się to. Tak wygląda wykres prądowy pracy pompy ciepła. Zobaczcie, tutaj od godziny dokładnie klika. Aha, zapomniałem, że to są screeny. Zaraz przejdziemy do liczników. Ale chyba od 8 rano pompa ciepła już nie pracuje. O, to jest wczorajszy dzień. Defrost, bo była duża wilgotność i no i tyle, była duża wilgotność i pompa ciepła musiała walić defrost co 40 albo co 50 minut. Tutaj defrosty były w nocy tylko, z tego co ja widzę 2 przy tych -8. Może tu jeszcze z 1 się w międzyczasie przeplątał. Dlaczego takie górki? Bo też testowałem różne ustawienia i wtedy też troszeczkę szybciej bufor wypinałem, ale to nie ma znaczenia ogólnie do COP, do całej reszty. Może nawet ma, bo jeszcze bardziej zmuszałem pompę ciepła do jeszcze bardziej wydajnej pracy. Ale ciepło i tak musiało na dom pójść i na bufor pójść i nigdzie indziej nie uciekło. Klima u dziadka się 2 razy włączyła, jak wyłączyłem w ogóle obiegi na dom. Bo teraz obiegi na dom idą cały czas. Przez to słuchajcie, że jest zapięta krzywa grzewcza i robi to, powiem wam, super robotę. Zobaczcie, tutaj było to, co widziała pompa ciepła, -8,3 było o 6 rano. Tak, tutaj nam już to od północy -6 już atakowało, także ja -4 policzyłem dla tego tutaj grzewczego, nawet może i -5 można było policzyć wtedy, kiedy pompa ciepła pracowała, bo tutaj już pompa ciepła nie pracowała. Tutaj mamy takie skoki, zobaczcie, kiedy się wyłączyła i ona widzi wyższą temperaturę, bo ten czujnik jest na parowniku założonym, może drugi zamontuję. Także lekko, że tak powiem, nie miała. Tutaj u góry macie to różowe, to jest temperatura bufora. Tutaj widać skalę mniej więcej. Czarne to jest zasilanie z pompy ciepła, a to różowe to jest to, co do pompy ciepła z bufora wchodzi. No i czarny zawsze będzie największe spadki, bo tam gdzie defrost to będą te spadki.
Ale zobaczcie tutaj przy końcu taki fajny temat. Godzina 7:46. Pompa ciepła się wyłączyła. No i co? I bufor zaczął oddawać ciepło do domu. Ale zaczął oddawać. W pewnym momencie przestał oddawać. Czyli wyłączyło się centralne ogrzewanie. Nic bardziej mylnego, słuchajcie. Centralne ogrzewanie śmiga dalej. Cały czas działa centralne ogrzewanie u mnie. Tylko hybryda zaczyna działać coraz bardziej. Zobaczcie. Na zasilanie na CO idzie teraz 32,9. 33 stopnie. Zobaczcie wykresiki. 33. Tutaj mamy co godzinki. 35,7 8. Tutaj mamy. Ja zrobię osobny odcinek jeszcze, jak to grzewcza działa tutaj z tym, bo powiem wam super temat. Także cały czas idzie ogrzewanie, tylko cały czas spada temperatura po prostu coraz niżej. Jak to się z tego wychodziło. Temperatura, kurde, tutaj na ten. O, no patrzcie tu. Do góry. O, właśnie tak. Temperatura na grzejniki stanęła w miejscu. Mimo tego, że pompa ciepła nie grzeje bufora, a tutaj no działa na grzejniku i bufor nie wychładza. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie dlatego, słuchajcie. Pierwsze co to jest słonko, pogoda. Jest teraz coś, że jest 2 na plus. A układ pracuje z kolektorami. Nie wiem, czy ja wam pokazywałem. Zrobię takie na szybko przejściówkę. A ten film i tak będzie długo trwał, także. Elektryk się ładuje. Diesel klepie. Bo patrzcie, ładnie, pięknie. Łapiemy słonko. O, muszę trackera przestawić, zapomniałem. Z rana sobie czasówki. 66 rur heatpipe wpięte w układ. I już wam pokazuję. Dla tych, co nie wiedzą, a męczą się z tym moim filmem teraz. Tak, wszystko to wszystko. Rury grzeją najpierw zbiornik z CWU i to, co tutaj z tej wężownicy, to jest 1,6 metra wężownicy, po prostu co ten zbiornik nie przejmie, idzie na te dwie wężownice. Tu mamy 3-4 metra razem spięte i dopiero wraca do kolektorów. Jeśli tu się pojawi na powrocie 40 stopni, to jeszcze ten zbiornik przełapuje ciepło z kolektorów, a on bardziej w lecie działa. I teraz w tym momencie, słuchajcie, tutaj z tego kolektora mała przerwa techniczna, także o, może tutaj macie temperaturki i tutaj na tym sterowniku różnicowym widać, że z kolektorów wychodzi 34 stopnie, w zbiorniku już jest 52 stopnie i ze zbiornika, słuchajcie, wychodzi na wężownicę, tutaj mamy 50 stopni, także do bufora wpada mi teraz 50 stopni i te 50 stopni pilnuje tej temperatury. Teraz tam chyba było 33 stopnie na obiegu, żeby centralne ogrzewanie pracowało na kolektorach w tym momencie. I z bufora tutaj mamy te dwie wężownice spięte. Tutaj widać na tym, słuchajcie, tutaj 37 wychodzi, bo ja tutaj mam tutaj mam Burdello Bum Bum, to jest zawór 3-drogowy, który jeśli na powrocie tutaj 40 się pojawi, to przełącza zawór, jeszcze tutaj w tą wężownicę pcha, a tutaj stoi sobie zbiornik CW. Nie wiem czy nie, bo ja już chyba 3 filmy w międzyczasie nagrywam, a to jest taki dłuższy, także kolektory grzeją dom, grzeją, falowniki huczą aż miło i takim sposobem właśnie pompa ciepła nie musi pracować, krzywa grzewcza właśnie, że im cieplej na zewnątrz się robi, tym temperatura tej krzywej spada i tym później musi się po prostu pompa obiegowa, pompa ciepła uruchomić i w tym momencie weźmiemy na bieżące, zobaczcie, w tym momencie pompa ciepła widzi 2,1 na plusie, temperatura zadana bufora jest teraz 33, czyli tutaj musi spaść do 31 stopni, o 2 stopnie niżej i później jak wszystko naładuje, to dąży do tej 35, a ja chcę właśnie, żeby było, jak jest ustawione 33, żeby dążyło do 34, a startowało z 32 i to będzie bardziej dla mnie stabilna praca całego układu i pompa ciepła też nie będzie taktować, bo u mnie jak jest ciepło, to pompa ciepła nie pracuje, dopiero jak jest zimno, wtedy ma 1000 litrów zładu wody,
bo teraz pompa obiegowa na centralne praktycznie cały czas pracuje, chyba że się już w domu nagrzeje po prostu na tyle, że się wyłączył w ogóle cały obiekt centralnego ogrzewania. Także ta krzywa grzewcza super sprawa. Dobra, jeszcze chyba za 2 dni, także no film będzie długi niestety, a może i stety, ale bardzo dużo informacji. No do jutra. No i trzecia doba zaliczona, pogoda sprzyja, także lecimy do wyników. Słuchajcie, i tak mamy pompa ciepła wyprodukowała 75 kWh, poszło na to 26 kWh energii, średni COP wychodzi 2,88 przy średniej minus 2, ale przy średniej pracy pompy, ja tutaj zaraz Wam powiem, o co chodzi. Próbuję tutaj tak mniej więcej to wyczaić, bo z całego dnia za bardzo nie widzę sensu, przez to, że kolektory wchodzą w grę już pomalutku i tylko wtedy, kiedy pracuję. No widzicie, tak wygląda praca jej. Czyli było jedno włączenie, takie krótkie. Jeszcze na zewnątrz było w miarę ciepło. Ten wykres można do tego porównać, bo to jest ostatnie 24 godziny i to jest ostatnie 24 godziny, czyli o, to jest to włączenie pierwsze, to mamy tutaj. Później to dłuższe, co już takie było dłuższe, to mamy tutaj. I później to trzecie uruchomienie, to tutaj mamy, słuchajcie, tutaj już były 3 defrosty też w międzyczasie, nawet chyba więcej, raz, 2, 3, 4, 5 defrostów. Ten czujnik zewnętrzny jest wyłączany i nie zawsze defrost wyłapie. Pompa ciepła dalej pracuje na krzywej grzewczej, która się świetnie sprawdza. I takie właśnie porównanie, zobaczcie poprzedni dzień. Tutaj były różne właśnie zmiany czujników, kombinacje, inne rzeczy. Przez to może i wtedy wyszło to, no z drugiej strony też trochę zimniej, 2,68, 2,88. Widzę, że te zmiany, kombinacje i ona ile ma dać, tyle i da i nie robi różnicy. Także pierwszy dzionek tutaj masakryczny, drugi trochę lepszy, a trzeci, znaczy dzień, no 24 godziny od godziny 12 do godziny 12 w południe. Widzę, że jak już układ, bo tutaj akurat jest 3 w nocy, to było najzimniej. Zobaczcie, ona wtedy z krzywą jeszcze zeszła, jak jest minus 6, to ona wtedy z krzywą wyskoczyła chyba na 36 zadane, czyli do 38 miała grzać, ale nie zdążyła tego osiągnąć. Tak dobrze mówię? O której to było? Nie, o 5 minus 6 było. Bo później szybko spada ta temperatura, także chwilę tylko tą krzywą miała już na to minus 6 do chyba minus 10 albo jeszcze tam niżej. No i ja też patrzę tutaj, widzicie, że praca pompy ciepła jest odtąd dotąd i tutaj było kawałek, także tutaj patrzyłem średnio na właśnie te temperatury, kiedy pracowała, a nie wtedy, kiedy nie pracuje. Tak, teraz widzicie też zbiornik się wychładza i finalnie zjazd. Ten zjazd to jest przez to zrobiony, że obiegi się już wyłączyły na pompę ciepła, przez to, że jest 7 stopni. Powyżej 5 stopni na zewnątrz pompa ciepła się wyłącza na amen. Widzicie, pompa obiegowa nie pracuje. Poniżej plus 5 ta pompa obiegowa zaczyna pracować i tam też grzanie karteru sprężarki i jest też na wymienniku też jest kabel grzejny, żeby było dla bezpieczeństwa pracy. Także w tym momencie wszystko tutaj, nic się nie dzieje. Plus 7 pompa ciepła widzi. I to jest dobre, że ja mam po północno-zachodniej stronie, bo teraz mi słońce przyświeciło to na czujnik, to tą pogodówkę sobie mogę, że tak powiem, w dupę wsadzić. No bo by przygrzało i tutaj by cuda robiło, a tak jest w cieniu. A i tak, powiem Wam, i tak, o tu jest, o zobaczcie. To jest 14:28. Tutaj słonko zaczęło za ściany wychodzić i przyświeciło na czujnik, ale za chwilę się pompa ciepła uruchomiła, wciągnęła powietrze i zrobiła się po prostu zmiana. Także tak to wygląda. Układ centralnego ogrzewania pracuje cały czas dalej. Już momencik, wrócimy sobie. Pyk. O, może tak. Pompa ciepła nie pracuje, żeby nie... Tak jest, tak, leć tam. Leć, ty jesteś pancerny. Pyk, pyk, nic nie pracuje z ogrzewania. Same podtrzymania praktycznie. O, klimatyzacja, nie, to jest wspólne. Klimy biorą, widzicie, na swoją pracę 12-11, pompa ciepła 50 W. Mi się wydaje, że chyba grzałka karteru tacy
dalej jest uruchomiona, no i cały system 50 W na postoju pobiera z tego, co ja tutaj, słuchajcie, widzę. I no właśnie, to jest ten wykresik, tylko troszeczkę opóźniony, to jest 13, ja robię o 12 screena. Z drogi akurat robiłem, bo tyle co dojechałem, nie minuty, godziny. O, a godzinowo zobaczcie, 1600 to jest kreseczka, to 1600 W, 1600, 1700 i tu 1600 W jest przy tym największym, co się mróz zaczynał robić. Czyli powiem wam, jakby tak trzymało minus 10, ale tak cały czas, to ona już by sobie bufor by sobie wygrzała, bo ona cały czas tutaj tą krzywą musi do góry podganiać i cały czas goni. Później jak się krzywa zaczęła zmniejszać, to się wyłączyła i temperatura na zewnątrz szybko zaczyna wzrastać, co 5 stopni. To co ciągnie cały czas bufora, a później dochodzą kolektory i kolektory przejmują rolę centralnego ogrzewania, co właśnie widzicie, jak do góry zaczyna ta kreseczka iść, temperatura bufora zaczyna wzrastać, a pompa ciepła się zupełnie wyłączyła. Już te obiegi nie chodzą, czyli nie ma mieszania na zbiorniku i zaczynają się warstwy układać w zbiorniku i ta ciepła woda, co 500 litrów jest przepływu na centralne ogrzewanie, to jest na tyle mały przepływ, bo tutaj jest plus 1000 litrów, wtedy jest 1500 litrów mieszania. I jeszcze przeciwstawne, bo tutaj pompa ciepła miesza w tą stronę, a centralne ogrzewanie kręci w tą stronę. Górą wyciąga, a pompa ciepła górą wrzuca. Także też już to w ogóle tam się cuda dzieją w środku. I dlatego podnosi się temperatura bufora, bo kolektory teraz fajnie napierdzielają. Słonko świeci super, falowniki huczą. Właśnie tak jak ze schematu. O, na kolektorze jest 66 stopni. Słuchajcie, i to nam wchodzi do zbiornika tego 300-litrowego. I teraz to, co już wężownica nie podebrała, a w tym zbiorniku jest 54,8, to nam leci tutaj, widzicie? I 55 wpada tutaj nam do tego zbiornika. A z niego na ogrzewanie jest podbierane z bufora, już wam mówię, 34, widzicie? Jest podbierane. 29 wraca, 4, 7 i 3, 16 kW wychodzi. I powiem wam, pompa biegowa już 2 doby chodzi cały czas na buforze. Kiedyś to miałem odcinane. W domu się zaczynało robić tak ciepło, nie ciepło. No jednak nawet jak 32 stopnie, 31 już było za mało, bo dziadka się klima uruchomiła, co tutaj widać. To już mam przetestowane minuty. O, tutaj już było, za chwilę zaczęła pompa ciepła pracować, ale już było 31 na zasilaniu i na górę, gdzie mam przewymiarowane grzejniki, nie ma problemu. Na dole są pojedyncze, takie płaskie, bez żebrowań, bez niczego i już było za mało. I się włączył klimatyzator, dogrzał, bo on od tego jest. Ale jak już też będzie właśnie program poprawiony i będę mógł sobie latać w delcie 2 stopnie, a nie teraz w 4 stopniach, to te klimy już się nie uruchomią. To będzie wszystko sobie elegancko działało po prostu tutaj, a plus jeszcze jak ZPV dojdzie gdzieś w międzyczasie, to już w ogóle przez słoneczny dzień klimatyzator nic kompletnie nie będzie robił, bo energia z PV-ki będzie pchana i w magazyn energii, a co się do nich nie pomieści, do auta elektrycznego, to będzie pchane w bufor i dopiero na samiuśkim końcu oddam to wszystko po prostu w sieć. Także jak na razie elegancko. Coś wam... O, właśnie obiegi. No jeszcze to. Kto będzie chciał, to już będzie męczył ten film do końca, ale chcę dużo informacji. Widzicie? Zasilanie, powrót z bufora, czyli od pompy ciepła. Tutaj wyłapuje tylko tam, gdzie czujnik założony jest po prostu ciepło bufora, a na centralne ogrzewanie widzicie 34,7 sobie leci. I żebym nie był gołosłowny, słuchajcie, o proszę. Proszę bardzo, macie wykres. Tu chyba było, a nie, to jest północ, co się chyba pompa ciepła wyłączyła, jeszcze była na małym, to szło na grzejniki najmniej 32 stopnie. Właśnie zależy od tej krzywej grzewczej, do ilu musi zejść. To chyba jeszcze było w miarę ciepło, bo to jest z północy, czyli gdzieś stąd mniej więcej, albo się wyłączyła pompa ciepła. To już wyanalizować, ale tu nie chodzi o to. I dalej ogrzewanie szło, także zakres jest między 36,8 a między 32 tutaj zakres. Cały czas pracuje nam centralne ogrzewanie. Wczoraj też cały czas nam pracuje centralne ogrzewanie. O, tu jakaś siatka teraz znowu. Oho, jakieś nowości, popatrzcie, w Extra Life.
Tego nie ma, chyba że tu... O, tutaj można sobie zobaczyć. O kurde. No powiem wam, tego nie widziałem wcześniej, także była aktualizacja ostatnia, ale ja nie mam czasu do tego zaglądać wszystkiego. Także no, elegancko, podoba mi się, coś nowego, także już lepiej jest na to zaglądać i lepiej wam jest na to wszystko patrzeć. No i dzisiaj jeszcze, słuchajcie, prądu brakło. Nie było prądu. Ja nie wiedziałem o tym, że nie ma prądu, bo kurde, na magazynach lecę, dopiero w szkole się mnie znajomy pyta, ty u ciebie też prądu nie ma? Mówię, o kurde, ty aż idę sprawdzić. Nie było 2 razy, widzicie? Tu nie było i tutaj nie było przez godzinę czasu prądu z rana. Ale że rano słonko świeciło, ja jeszcze mi energii z wczoraj zostało, pompa ciepła nie wyzyskała wszystkiego, jeszcze nawet elektryka miałem zapiętego, ale słońce wstało i doładowało sofara tam na 20%, to ja nie wiedziałem, że prądu nie ma. Także pasowałoby jakieś powiadomienie na aplikację, że nie ma w sieci prądu. Bo czasami w nocy nawet jakby przyszło, to mógłbym iść i wyłączyć pompę ciepła, bo ja tutaj mam mały, bo tam 4 kWh na magazynie. Ale z drugiej strony, mówię, na samo mieszanie do tego monobloka, to jeszcze będzie jakieś przy okazji zabezpieczenie wymyślić. Na razie nie ma problemu. Ja tu w zapasie jeszcze 2 powerbanki mam i tu mam 10 kWh, które jest niepodłączone. A ono będzie właśnie takie, w razie W, jakby się wszystko stegowało, to tylko klik i lecimy dalej po prostu na obiegach. Kurde, zrobi się długi film. Jutro chyba też mamy jeszcze do jutra mrozik, także 4 doby na pewno złapiemy. Dobra, lecimy dalej. I kolejna doba minęła, także lecimy. I słuchajcie, tak, mamy tutaj troszeczkę wyżej. Poszło 50 kWh teraz pompa ciepła wyprodukowała, że tak powiem. Z gigajouli 18 kWh energii na to poszło. Średni COP wychodzi 2,77. Mróz i średnia -2. Tak jak mówiłem wcześniej, ja cały czas mierzę, znaczy patrzę wtedy, kiedy ona pracuje, nie? Jakie są temperatury, nie za całego dnia, bo wtedy to by wyszło +5 średnia i ktoś powiedział, gdzie takie COP? No, troszeczkę z głową. I tak wygląda wykres. O, to macie wczorajszy. Był bardziej syty. A tak wygląda wykres dzisiejszy. I tutaj mamy od 16 do 21 sobie leciała elegancko tutaj. No, powiem wam na te chyba 1600 W tam wychodzi mniej więcej. A może przejdźmy do tego. Do oryginału, bo to są screeny, żeby mi było fajnie przesuwać i wam pokazywać, jak to było wcześniej, jak to było później. Wejdźmy w godzinę, cyk. O, no dawaj. O, jak mówiłem, 1600 W, średnio się trzymało. W nocy kopnęła, ale to była godzina, która tam się obudziła. No, o północy. O północy najwięcej było tego wszystkiego, no bo się ogólnie ogrzewanie wyłączyło i zaczęło to wszystko wstawać. Później tak średnio 1800 W i dalej zaczęło spadać. Pach. Minut. A czemu nie wskoczyły minuty? I tak ona sobie, słuchajcie, pracuje. Co nie zacznie grzać, to już przeładuje układ, bo niestety za szybko, że tak powiem, przychodzi to zimno, a później ucieka za kilka godzin znowu to zimno. I tak krzywa grzewcza idzie do góry, na dół i dlatego mówię, że jeszcze to trzeba wszystko wyregulować. Ja nie mówię, że to źle chodzi, tylko to dalej potrzebuje regulacji i mojej tej delty 2 stopnie. Wtedy będzie o wiele lepiej. No i też zszedłem z krzywą o stopień niżej, bo mimo tego, już tam przełączę, ja to będę przełączał, mimo tego -6 w nocy, ale dom się przez dzień nagrzał, bo i słonko no i teraz cały czas też pompy obiegowe praktycznie pracują. Co widać po zużyciu, ile klimatyzator bierze. To są końcówki, widzicie, klimatyzator przed startem pompy ciepła, bo już po prostu dalej te 4 stopnie delty mi nie wystarczają, żeby dziadka dogrzać pomieszczenie. Tam jest po prostu inne, specyficzne pomieszczenie, no bo tam jest wszystko karton gipsie i 2 okna są na północ. Tam słońce nie dochodzi nigdy, tam dochodzi światło, ale nie dochodzi słońce. To jest podpiwniczenie, a na górze w domu wszystkie okna są do słońca praktycznie od wschodu od południowego wschodu do południowego zachodu i tam jest inne po prostu dojście tego ciepła. I tak na upartego to co u góry jest ciepło, to te grzejniki zrzucą do bufora i dziadek tym grzeje, można powiedzieć, bo one też przełapują ciepło wnętrza. No nie, bo przesadzam, bo tam idzie z 31 stopni chyba teraz iść na grzejniki.
A dobrze, ile idzie? Co będę tutaj bajkę wam opowiadał. O, 32, nie, 30 stopni teraz leci nagrzejniki. Ja bym powiedział zimne, nie ten, ale one cały czas trzymają to powietrze w ruchu i tą ciepłotę powietrza, przez co nie musi się klimatyzator włączać po prostu i dogrzewać. Cały czas jest milej po prostu. A tak to się pomieszczenie wychodziło, zrobiło się chłodne, dopiero się klima włączyła. Teraz jest ten komfort, o wiele większy jest komfort i podoba mi się to, bardzo mi się to podoba. I teraz przejdźmy właśnie do pracy pompy ciepła. O, to co wam mówiłem, słuchajcie, o tu na przykład 14 na plusie, ale tu pompa ciepła nie pracowała, ona dopiero zaczęła pracować około 17, ruch się zrobił, ale wtedy też zaczęła temperatura spadać momentalnie. To się tak wydaje, ale tutaj słońce zaczyna na nią świecić po południu, właśnie o tej godzinie i tutaj takie temperatury wyskakują, a ogólnie było o tej porze, sprawdźmy to ile było wczoraj, o godzinie 17:30. Zaraz to zobaczymy. U mnie to nie problem akurat, tylko musimy się cofnąć jeden dzień. O, 17, 5, zobaczcie, było 5:30, to jest AM PM, zobaczcie, był 6,5 stopnia ze stacji pogodowej i tutaj nie ma, że sobie coś po prostu wymyśli. I widzicie, jakie temperatury, maksymalna 10, minimalna minus 7 było w nocy, to poprzednia nocka, a ta nocka, znaczy no, poprzednia taka półdoba, bo ja od 12 do 12, prawda, ja od tej godziny. Zobaczcie, teraz jest 10 stopni na zewnątrz, a było minus 4, punkt rosy minus 5, dlatego pompa ciepła widzi minus 6, bo ona właśnie widzi tę temperaturę punktu rosy, przez to, że przez wymiennik to wszystko jeszcze tam goni. I teraz też, czego ja dom grzeję, jeśli świeci słońce, kolektory dogrzewają całą resztę, zobaczcie, od godziny, tutaj mamy, która? Od 9 zaczęło wiać. A wiatr co robi? Wyciąga ciepło z domu. Grawitacyjna wentylacja i to robi. I tutaj dlatego pracę pompy ciepła macie tutaj. Tu macie pracę pompy ciepła, tu nie ma pracy, bo tutaj jest takie wyrównanie. I tutaj mamy właśnie te temperatury. Cały czas praktycznie na minusie. I teraz mi ręka odpadnie od tego smartfona. I tutaj też pompa ciepła, jak już się uruchomiła. Dobra, dawaj. Tak, no to jest północ, czyli start. Cały czas czarną kreskę obserwujemy, wtedy widzimy. Temperatury były minus 2, później minus 3 do minus 6, także minus 2 średnio można śmiało z tego, słuchajcie, wyliczyć. I tak, działa. Słuchajcie, także krzywą grzewczą obniżyłem, cały czas kombinacja z tym jest wszystkim. Na pewno będzie, że tak powiem, oprogramowanie poprawione pod moje widzimisię dosłownie. Będzie to oszukane, żeby na 2 stopniach chodziło. Pompa ciepła może się częściej włączać, ale za mało mam cyklów właśnie do tej 6 maksy, bo kurde 3 dni takie żeby było cały czas na minusie. Cały czas. Minus 5 do minus 10. Ja takie miałem teraz tej zimy i do właśnie gry sobie zrobiłem fajne, bardzo fajne wtedy porównanie, bo COP wszystko mi wyszło, bo cały czas pompa ciepła pracowała. A ta się rozpędzi, nagrzeje układ, wszystko już ma, już się stabilizuje, układ już zaczyna fajnie już z modulacją. Jak sobie po defroście schodzi na inną moc, się robi rano. Robi się rano i wszystko odcina, także krótkie cykle. W takich krótkich cyklach po prostu to wszystko fajnie chodzi, tylko jeszcze muszę właśnie tą deltę zmniejszyć, będzie jeszcze fajnie chodzić. A jeśli tak ktoś nie będzie dogrzewaniem z kolektorów i innych rzeczy, to będzie sobie bardzo fajnie chodziło. I to, że ona idzie na moc i później się wyłącza, to nic nie przeszkadza, bo on jest tak, producent ją ustawił, że normalnie jak dobija, to ma iść te 5-7 kW. Słonko świeci. Czapkę mu miałem założyć. Daje czadu. I te 5-7 kW ma cały czas trzymać, a później już sobie fajnie trzyma te parametry. Także dobra, jeszcze chyba na jutro zapowiadają, dzisiaj w nocy jeszcze mrozik, to pewnie przemęczę. Kurde, tego filmu z 1,5 godziny pewnie wyjdzie. Ale to jest później dla mnie fajne dane, bo ktoś się mnie pyta, jak coś chodziło, tamto chodziło, ja nie pamiętam. Bo ja za tydzień już tego wszystkiego nie będę pamiętał, bo coś będą inne tematy. Już zacząłem panele pomalutku na ścianę montować, znaczy najpierw konstrukcję i dalej lecimy z tematami, a to sobie
że tak powiem, tydzień poszedłem, pochodzę, pobawię się, ustawię i mnie już kolejne lata to nie obchodzi. A teraz jeszcze tym bardziej mnie to nie obchodzi nawet, że przeładuję im, jak jest ciepło, jak jest zimno. Tak skrzywa grzewcza robi fajną robotę, także lecimy dalej. No i piąta doba, chyba tyle wystarczy, mi się wydaje. Także tak, 39 kWh mamy z pompy ciepła, z sieci 12,3, średni COP 3,1, średnia temperatura 0. Także tak wychodziło mniej więcej, w dzień było około +2, +3, w nocy było około -3, wtedy kiedy pompa ciepło pracowała. Ja cały czas mówię, tak mówię, na te wykresy patrzę. Tak te słupeczki wyglądają, jeden defrościk był, z tego co widzę, bo też jest skok tutaj na wykresie, także mamy defrościk. No i macie moment, porównanie do dni. Jak jest tym bardziej zimno, to wszystko pracuje po prostu dłużej. Teraz te słoneczne dni jednak tak dom nagrzewają. No, w nocy to są takie tylko, że tak powiem, przebłyski. Krzywa grzewcza też reaguje, bo temperatura sobie szybciej spada albo szybciej rośnie. Klimy, jak widzicie, w międzyczasie też musiały reagować, bo dalej, mówię, te 4 stopnie jest troszeczkę za mało i jak trzeba, u dziadka dogrzewa klima i tyle, także chłop mi nie marznie. Tu w ogóle ogrzewanie nie pracowało, tu też w ogóle nie pracowało ogrzewanie, także no, że tak powiem, no coś musiało dogrzewać ten parter. Tutaj jest tak fajnie, jest nawet widać, że pompa ciepła przestała pracować, później był spadek, która to jest godzina mniej więcej 8 i później zaczęło się do góry podnosić, bo już się, tu w tym momencie już było +5 na pewno. Tak, jest już 6,2, pompa obiegowa się wyłączyła z pompy ciepła, już nie mieszała, czyli tutaj obiegi spadły z temperaturą, ale dalej grawitacyjnie to podciąga. A bufor mimo pracy na ogrzewaniu, tylko już przy niższym parametrze, bo widzicie 31 stopni nagrzewanie, kolektory go grzały mimo pracy. Później chyba się ogrzewanie wyłączyło czy coś, później się uruchomiło, bo zaczęło być robione wietrzenie w domu, czyli spadła temperatura, no i się uruchomiło ogrzewanie i teraz jest z powrotem wyłączone, bo to chwilę, moment, to powietrze tylko się przemieszało i temperatura albo zwrosła, albo małżonka wyłączyła ogrzewanie, bo ja tyle co przyjechałem z rusztowaniem i nie wiem, co się tak naprawdę działo. Ja działam z panelami, także to się wszystko dzieje. Ja wpadłem teraz, widzicie, że jest 14:30, screena sobie tylko zrobiłem w drodze, żeby w miarę to jakoś wyglądało. Także ja tu nie siedzę, ja tu nie mieszkam, ja tutaj już zaglądam od czasu do czasu, bo słonko wyszło i inne roboty. Dobra, jak się ogarnę, to jakoś spróbuję to wszystko podsumować, w to popatrzeć, bo za dużo wszystkiego teraz jest naraz i no i tyle, trzeba na spokojnie jakieś zrobić podsumowanie. No i czas by to, słuchajcie, jakoś wszystko podsumować. Także mamy kolejny dzionek. Zobaczcie, 10,5 stopnia na zewnątrz. Z krzywą grzewczą dalej o 1 stopień niżej zjechałem. Już teraz zasilanie mam 30 stopni przy 10, do +5 31, do +4 30, do 0 32. Także zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Raczej już chyba tych zerowych temperatur nie zobaczę, ale jak na razie musiałem zjechać, bo dalej mam w domu za ciepło. Przez to, że teraz właśnie nie ma postojów, tylko pompa obiegowa cały czas działa. No i już jest pierwszy temat taki, że pójdzie sobie sterownik. Ten, co miałem do odcięcia bufora, jak właśnie odcięcia pompy obiegowej, ten sterownik był. On mi odciągał pompę obiegową na dom, jak Amber robił defrost i wychładzał ten zbiornik. Teraz, że zbiornik pracuje cały czas, no z racji układu tego, teraz po prostu krzywej drzewczej mogę cały czas nie napierdzielać. Temperatura została w nim w ogóle do 25 sklepana, ale mimo to pompa ciepła, czyli ten sterownik pilnuje, tam jest minimalna temperatura, słuchajcie, zbiornika ustawiona. Tutaj mamy ustawienia bufora, widzicie, macie tutaj 20 stopni, chyba to jest ta, albo zadana woda, już nie pamiętam dokładnie, ale to tutaj raczej nigdy takiego wychłodzenia, słuchajcie, nie będzie. Z krzywą zjechałem i jeszcze niżej, już mam, widzicie,
32 stopnie do zera. Zobaczymy, jak to się sprawdzi właśnie przy takim ciągłym po prostu ogrzewaniu. Pompa ciepła wyłączona, bo na zewnątrz, znaczy ogólnie nie musi grzać i na zewnątrz jest powyżej +5, także wyłącza wszystkie obiegi, żeby niepotrzebnie to nie działało. Czyli już na plus, że jedno sterowanie mi odpadło, jeden problem mi odpadł i mam bardzo stabilną temperaturę, którą właśnie chciałem mieć przy przeróbce właśnie z klimatyzatora. Nie mogłem tego osiągnąć. Znaczy, może by było, jakbym dołożył znowu jakieś urządzenia, jakieś achuboxa i inne rzeczy i tam by była krzywa grzewcza i byśmy sterowali. Tylko powiem wam, jaki tam dalej problem z tą pompą ciepła, bo jednak algorytm oryginalnej pompy ciepła, a takiego ulepa są zupełnie, słuchajcie, inne te algorytmy. I tam ktoś myślał. Myślałem, że nie myślał, a jednak, słuchajcie, myślał. Najpierw tak, przeskoczymy sobie tutaj. A nawet damy ostatnie 24 godziny. Zobaczcie, jak sobie fajnie kolektory współpracowały ze wszystkim, bo już ogrzewanie się kompletnie wyłączyło i na górze, i na dole, i wszędzie o 9 macie 33 stopnie i kolektory nagrzały zbiornik do 43 stopni. I to się udało przez to, że nie było pochmurnie, tylko było słoneczko, ale przez to, że z niższej temperatury ten zbiornik startował. Później oczywiście było wietrzenie domu i zapomniałem dać sterownik na tryb nocny. No to się odpaliło ogrzewanie, trzeba było dłużej go wietrzyć. I krecha już później taka równiutka szła. A później już była praca, chwilę popracowała, dogrzało, wyłączyło się wszystko i tak naprawdę tutaj mamy, no nie, 22 to już została przejście na tryb nocny. I dopiero tutaj zaczęła się praca o 2 w nocy, jak w domu spadło chyba tam do 21,5, mam teraz zostawione. Też sobie poobniżałem, bo za ciepło jest, cały czas jest ciepło. Ja przy pompie ciepło obniżam temperaturę teraz na grzejniki, a nie podnoszę ich do góry. Także bardzo fajnie to pracowało. Temperatura jaka była w nocy, nie patrzę. Nie, 8 stopni, 8, 6, 7. To takie właśnie, że ktoś by powiedział tak kiedyś, ja bym powiedział, że wyłączę ogrzewanie, nie będzie, nie trzeba grzać, bo nie ma tego komfortu, powiem wam. Niech se leci teraz, nawet powiem dokładnie, niech se leci. Już idę tutaj, o. To jest ważne, powiem, to jest ważne. Na CO 9,29,6. No przed chwilą szło 32 stopnie, bo jeszcze teraz małżonka się kąpała, także bufor też jest, pompa ciepła tak grzeje też CWU, bo wężownica wyciąga ciepło z bufora. Wężownica CWU to jest potężna wężownica, która zajmuje 1/3 zbiornika i 7 m2 ma powierzchni. I ona też wychładza ten zbiornik, bo wpada do niego 10 stopni, wychodzi 34. Znaczy wychodzi to, co jest w zbiorniku, nie? Jak jest w zbiorniku tam 32, to wychodzi 32, 31,5. Bo przy przepływach takich jak na prysznic to są bardzo małe przepływy i ta miedziana wężownica robi robotę. Bo tu są w zbiorniku 3 miedziane wężownice, także sprawność ich jest naprawdę ogromna. I mówię, że przy tej temperaturze teraz idzie do 30 stopni na ten grzejnik, niby jest zimny, ale biorę termowizję i on cały czas robi konwekcję i ta konwekcja jest po prostu dla tego komfortu w domu. Bo nic nie chodzi, ani pompa ciepła nie chodzi, ani z pompa obiegowa tylko chodzi. I ten komfort jest w domu i u dziadka na dole też jest właśnie na plus tego komfortu, że nie ma tych skoków, jak klimatyzator dogrzewał, później się chłodno robiło. Tak jest nieprzyjemnie, a teraz jest bardzo fajnie przyjemnie. Także na plus właśnie tu jest ta krzywa, że z temperaturą zewnętrzną jest regulacja też temperatury właśnie pomieszczeń jeszcze lepsza. Drugi to jest trochę tutaj tego, mam tutaj, no jakoś tak chcę to. Ogólnie podoba mi się praca, podoba mi się COP i jeszcze jest to niedopracowane do końca. Fajnie, że Maxa się przyczynił do tego, że właśnie nie EcoNet, tylko EcoMax sterownik został, przepraszam, jeszcze przerobiony, zaktualizowany, czy to oprogramowanie przerobione tam, jak zwał, tak zwał, ale mogę działać teraz w 2 stopniach histerezy i to w niczym, słuchajcie, nie przeszkadza. Mówili, że to nie będzie działało i w ogóle, tylko sobie tutaj suple znajdę. O, już wam pokażę. I tak troszkę chaotycznie, ale to się nie da tak wszystkiego, żeby to, ja scenariuszy nie piszę. Zobaczcie, to jest praca pompy ciepła. Średnio około 1,5 godziny. 1,5 godziny, godzinę 20 pracy i tyle przerwy. Także
Nie ma, że one sobie w ciągu godziny 4-5 razy się włączą, tylko popracuje sobie elegancko. Wygrzeje układ, zbiornik o te 2 stopnie i się wyłącza. I nie da się tutaj więcej nic wykombinować. Bo ktoś by zmodulowała, bo ona teraz przy tych plus 5 leci na 1200 W, a ja bym ją dał na 700 W, by chodziła. I gówno, prawda. I by chodziła i nic więcej, a energii by nie oddawała. Po to jest ciepłomierz, żeby na niego patrzeć. Jak się nie macie w układzie ciepłomierza, to ja z wami nie chcę nawet rozmawiać, bo takie bajki to co można opowiadać dzieciom w przedszkolu. Ciepłomierz pokaże ci wszystko, ile ten. I tutaj pompa ciepła właśnie od temperatury zewnętrznej regulowana. Ona od razu startuje z inną mocą. Ona ma też właśnie do tych, tak pod krzywą czy coś tam, nie? Inna moc jest po prostu przy każdym stopniu krzywej grzewczej i teraz sobie leci na te właśnie 1200 W, 1300-400. Jak jej brakuje, to ona sobie podgoni. Ona cały czas pilnuje, tu właśnie ta, może tak, nie, lecimy od początku, bo pomieszam. Dobra, defrosty mam. Defrosty na plus, to nie ma dwóch zdań. Gry robiło 8-10 minut, aż mi nawet buffer właśnie odcinało. Tutaj jest 3 minuty i to jest taki szybki defrost. Tyle samo energii, jedna i druga dostawała. I jeszcze ta energia na zewnątrz wysyła. Musi wysłać, a nie tutaj ma wymiennik pod nosem. Także na plus naprawdę. Dobra, później mamy modulacja. O właśnie, to jest ta modulacja całego układu modulacja. Czyli nie tylko sprężarki, tak jak w gry. Dalej mówimy o przeróbce z klimatyzatora. Tylko tu jest tak, sprężarka to na samym końcu jest modulowana. Najpierw jest szukanie pompą biegową, przepływami kilowatów. Później jeszcze delikatne, to już takie już mniejsze jest wentylatorem zewnętrznym i na końcu jest sprężarka. Także super to wygląda. No i właśnie pompa ciepła cały czas, no bo te informacje też nie zostały mi od razu przekazane, wszystkie od razu. Tylko tak troszkę do mnie podchodzili, że ja się nie znam ale jak już w miarę, znaczy ja się nie znam ogólnie, ale już w miarę pokazałem im swoją wizję, która nie bardzo pasowała, to właśnie dlatego jest oprogramowanie zmienione, że jednak ten żyłka no coś tam dobrze kombinuje. I chodzi o to, że zgubiłem wątek. Coś miałem mówić, zapomniałem. Dobra, regulacja płynna i właśnie wchodzi na tą pompa ciepła, wchodzi na moc. Kurde. Nie wiem, o czym miałem mówić. Dobra, może sobie przypomnę później. Dobra, mamy tak. Dalej co to mamy? Poziom mocy. To moc do temperatury zewnętrznej. To jest dalej wszystko to samo. Właśnie. Pompa ciepła utrzymuje cały czas, próbuje się utrzymywać przy tych właśnie 5,7 kW, 6 kW, 5,7, 5,5. Dąży właśnie mniej więcej, żeby trzymać taką moc grzewną cały czas, bo dla niej no jak Maxa ma te swoje komory klimatyczne, całą resztę, to jest najbardziej efektywna praca. I właśnie przy tych temperaturach zewnętrznych jest na przykład plus 5 i ona sobie tam 5,7 trzyma. Czy teraz jak nawet było plus 8, tak z ciekawości poszedłem tylko plus 8 przy zasilaniu chyba 33 stopnie, no to COP5 wychodził, nie? Bo 6 kW pchała, 1200 W pobierała. Także macie COP5 chwilowe, bez żadnego problemu. No i te kilowaty idą, a wtedy przy tej niskiej temperaturze to dom odbiera tam 2,8 kW, czyli chwila moment jest cały układ zagrzany, podniesiona temperatura i zbiornik przewodowany o te 2 stopnie. Dobra, co to mamy? Moc, temperatura, utrzymanie mocy. Co to mamy jeszcze czas? Chwilowy COP na pewno jest lepszy, jak moje przeróbki. Średni z tego co wychodzi też jest lepszy, ale to tutaj jeszcze było cały czas regulacja. Mnie interesuje COP jaki będzie przy 3 dni przynajmniej, żeby było -5 i niżej. I wtedy dom się ułoży, układ się ułoży, bo to co ona robiła, startowała, cały układ się układał bardzo fajnie przy tych mrozach, za chwilę się robiło ciepło. Jak już się stabilizowała, to się robiło ciepło i się wszystko po prostu rozlatywało i później krzywa spadała. Za krótki czas, naprawdę. To musi być ze 2 doby minimum cały czas, żeby już szła takim fajnym algorytmem. Także tutaj nic nie powiem, bo nie mam testów. No i krzywa grzewcza, krzywa grzewcza, super sprawa. Także jak na razie w każdym momencie na plus jest Maxa lepsza od klimatyzatora przerobionego
z klimatyzatora. Ciepło przerobione z klimatyzatora. Nic wam więcej nie słuchajcie, nie wymyślę. Jest, to mówię, ktoś by mógł dorobić, przerobić. Tutaj mamy gotowe, może na tym sterowniku nawet Ecomaxie by to poszło. Jakby ktoś mądrze to ale ja już od zawsze wiedziałem, że przy tych już 0 plus 5 tamta dla mnie też była za mocna. Ktoś powiedział, na grzejniki za mocna. I dlatego poszedłem właśnie jeszcze mniejszą pompę ciepła. Bo tak jak widzę teraz, to jest taki zapierdalacz i ona musi iść na mocy i ma zabieprzać. I tak jak mówię, do minus 15 trzyma 6 kW z siebie wypluwa, żeby nie wiem co, to wtedy już pewnie z 2,5 tysiąca watów pobiera. Tylko że jak się cały układ na nie fajnie rozbuja, to powiem wam, to będzie działało. I to będzie bez problemu działało, bez żadnych grzałek, bez niczego. I ja w domu nie zamarznę, a jak mówię, cały czas są klimy na dodmuchu, żeby nie było. Także piszcie w komentarzach, będziemy porównywać, bo u mnie temat za tematem goni, ja się czasem gubię, także ja już nie pamiętam, co ja tutaj nagrywałem, dlatego mam te sceny ponagrywane. Składam film i nie wiem, jak on będzie długi, ale już jestem przerażony, nie, ale współczuję tym, co poglądają do końca. Z drugiej strony, powiem wam, też bym pooglądał, bo by mnie to ciekawiło, bo na przewijanie podwójnym, ale by szło. Także słuchajcie, szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło i co? Lecimy z tematem dalej.